Urok 10. dana. Tajemnica najwyższego stopnia. Czy istnieje coś bardziej fascynującego niż idea szczytu, do którego dąży całe życie, a którego osiągnięcie jest tak rzadkie, że samo jego istnienie staje się legendą? W świecie sztuk walki taki szczyt nosi nazwę 10. dan. Tytuł, który jednych onieśmiela, innych intryguje, a wszystkich zmusza do zadania pytania, czy to naprawdę istnieje w formie, w jakiej sobie wyobrażamy. 10. dan to nie tylko liczba, nie tylko kolejny stopień w skali, ale niemal mityczna pieczęć, którą odciska się na życiu mistrza. Wokół niego krąży aura tajemnicy, a także niepewności. Kto ma prawo go przyznawać, komu naprawdę się należy, a kto jedynie udaje, że osiągnął ten poziom. Przyjrzyjmy się historii, sporom, legendom i faktom. A także spróbujmy odpowiedzieć, lub przynajmniej zbliżyć się do odpowiedzi, na pytanie, które od dziesięcioleci rozpala wyobraźnię adeptów. Czy 10. dan to szczyt umiejętności, duchowości, czy jedynie iluzja stworzona przez tradycję i ludzką potrzebę hierarchii? Korze. Od mistrza do nowoczesnej biurokracji. Kiedy myślimy o dawnych mistrzach sztuk walki, nie widzimy ich w salach gimnastycznych, wypełnionych certyfikatami, ani w biurach federacji, które przeprowadzą dokumentację. Widzimy ich raczej na ubitej ziemi dojo, w ciszy, w której każde uderzenie było testem charakteru, a każdy ruch potwierdzeniem wewnętrznej siły. W tamtych czasach mistrzostwo nie miało numeru. Nie było systemu danów ani Q. Była tylko umiejętność, rozpoznawana naturalnie przez społeczność. Uczeń wiedział, że jego mistrz jest kimś wyjątkowym, nie dlatego, że nosił specjalny pas, ale dlatego, że emanował wiedzą i mocą. Dopiero Jigoro Kano, twórca judo, wprowadził system, który miał nadać pewien porządek. Czarne pasy, poziomy zaawansowania, a wreszcie system danów. Miał on służyć nie tyle wywyższaniu jednostki, co uporządkowaniu nauki i stworzeniu wspólnego języka. Ale czy można uporządkować coś tak ulotnego jak droga duchowa wojownika? Z czasem inne sztuki walki, w tym karate, zaczęły przejmować tę strukturę. Powstały federacje, związki i stowarzyszenia. Każde miało swoje kryteria, swoje komisje egzaminacyjne, swoje zasady. A im bardziej system się formalizował, tym bardziej oddalał się od pierwotnej intuicji dawnych mistrzów, którzy rozpoznawali wyjątkowość bez tabeli i regulaminu. Czyż to nie ironia, że coś, co miało ułatwiać rozpoznanie mistrzostwa, z czasem stało się źródłem niekończących się sporów o to, kto naprawdę zasługuje na najwyższy stopień? Pretendenci. Kto dziś rości sobie prawo do autorytetu? Kiedy słyszymy o 10. danu, naturalne jest pytanie, kto właściwie może go przyznać? Odpowiedź wydaje się prosta. Poważne federacje, międzynarodowe organizacje karate czy judo. Ale im głębiej się w to zagłębimy, tym bardziej sprawa staje się mglista. Istnieją bowiem duże międzynarodowe federacje, które opracowały własne procedury. Czasem opierają się one na latach praktyki. Na przykład trzeba mieć co najmniej 50 lat aktywnej działalności w sztukach walki. Czasem kryteria są bardziej symboliczne, związane z wkładem w rozwój dyscypliny. Z drugiej strony mamy organizacje dziedzictwa, czyli grupy wywodzące się bezpośrednio z linii dawnych mistrzów. Tam kryteria bywają mniej sformalizowane, ale bardziej oparte na tradycji i osobistym autorytecie. I wreszcie trzeci, najbardziej kontrowersyjny nurt – samozwańczy 10. danowie. Ludzie, którzy sami nadają sobie tytuł, tworząc własne organizacje, w których jednocześnie są prezesem, sekretarzem i głównym mistrzem. Czasem powołują się na rzekome przekazy, czasem na własne osiągnięcia. Ale czy autorytet może być samodzielnie ustanowiony? Czy nie wymaga zawsze potwierdzenia wspólnoty? W tym miejscu rodzi się kluczowe pytanie. Czy 10. dan jest tylko wtedy ważny, gdy uznaje go świat, czy wystarczy, że wierzy w niego sam mistrz i jego najbliżsi uczniowie? Studium przypadków, legitymizm kontra cień wątpliwości. Aby lepiej zrozumieć, jak cienka jest granica między autentycznością a iluzją, warto przyjrzeć się kilku przykładom. Uznani 10. danowie są mistrzowie, których droga nie budzi wątpliwości. Ich nazwiska pojawiają się w podręcznikach, ich uczniowie rozsiani są po całym świecie, a ich wkład w rozwój sztuki jest nie do podważenia. Nie zawsze chodzi o widowiskowe techniki.
Czasem bardziej o kształtowanie pokoleń, tworzenie szkół, propagowanie wartości etycznych. Ich 10. dan jest raczej symbolem całego życia poświęconego sztuce, niż nagrodą za jeden pokaz. Patrząc na nich nie pytamy, czy zasługują, raczej pytamy, czy w ogóle można było znaleźć kogoś bardziej godnego. Kontrowersyjni 10. danowie, ale są też przypadki, które wywołują burzę. Nagle ktoś ogłasza, że otrzymał 10. dan od mało znanej organizacji, albo że sam go sobie nadał. W świecie sztuk walki pojawia się podział. Jedni biją brawo, inni kręcą głowami. Często padają pytania, gdzie dowody, gdzie jest linia przekazu, gdzie świadectwa umiejętności. I choć nie zawsze da się udowodnić fałsz, to samo pojawienie się wątpliwości rzuca cień na autorytet. Czynniki decydujące, co więc rozróżnia prawdziwego mistrza od samozwańczego? Można wskazać 3 kluczowe elementy. Jedna, namacalna umiejętność. Czy jego techniki, ruchy i wiedza są bezsporne nawet w oczach innych mistrzów. 2. Etyczne przywództwo. Czy kieruje się pokorą, odpowiedzialnością i służbą wobec uczniów, czy raczej pychą i potrzebą uznania? 3. Potwierdzona linia przekazu. Czy jego stopień pochodzi od organizacji i nauczycieli, których autorytet jest powszechnie uznawany? Czy to oznacza, że każdy kontrowersyjny przypadek jest oszustwem? Niekoniecznie. Ale jedno jest pewne. W świecie 10. dana nawet najmniejszy cień wątpliwości urasta do rangi wielkiej dyskusji. Przyszłość najwyższych stopni. Jak wygląda przyszłość 10. dana? Czy ten tytuł przetrwa próbę globalizacji, mediów społecznościowych i coraz większej komercjalizacji sztuk walki? Jedni twierdzą, że 10. dan powinien być żyjącym stopniem, osiągalnym dla nielicznych mistrzów, którzy całe życie poświęcili drodze. Inni mówią, że powinien być czysto honorowy, przyznawany dopiero po śmierci jako ostateczne uznanie. Globalizacja przyniosła jednak coś nowego – dostęp do informacji. Dziś każdy może sprawdzić, kto naprawdę jest autorytetem, a kto buduje swoje imperium na papierowych tytułach. Jednocześnie media społecznościowe potrafią wykreować legendę w kilka dni i równie szybko ją zburzyć. Pozostaje pytanie, czy 10. dan będzie w przyszłości symbolem, który łączy, czy raczej źródłem nieustannych podziałów? Wezwanie do refleksji. Na koniec najważniejsze pytanie, co my, zwykli adepci, możemy zrobić wobec tej tajemnicy? Czy warto ścigać się za tytułem, którego autentyczność jest tak trudna do uchwycenia? A może powinniśmy skupić się na tym, co naprawdę istotne? Na samej drodze, na pracy nad sobą, na uczciwym treningu i na wartościach, które sztuki walki wnoszą do życia. Być może 10. dan nie jest celem, lecz metaforą, przypomnieniem, że najważniejsze mistrzostwo nie leży w pasie na biodrach, lecz w sercu i umyśle wojownika. A więc, czy kiedykolwiek poznamy prawdę o 10. danu? A może tajemnica jest właśnie jego największym urokiem? Jak myślicie, czy 10. dan to prawdziwe mistrzostwo, czy raczej legenda, która ma inspirować kolejne pokolenia? Napiszcie w komentarzach swoje zdanie, bardzo chętnie je przeczytam. Jeśli film Was zaciekawił, zajrzyjcie też do innych materiałów na kanale. Znajdziecie tam jeszcze więcej tajemniczych historii ze świata sztuk walki. Będzie mi też ogromnie miło, jeśli zostawicie subskrypcję, łapkę w górę i klikniecie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia w następnych filmach.